Dzień dobry kochani, zabieram Was dzisiaj na spacer po Caleta de Fuste. Pokażę Wam całą prawdę o Caleta de Fuste. Co jest tu fajnego, a co jest tutaj niefajnego, czy warto tutaj zostać. Dzisiaj mamy dzień powszedni, wydawałoby się piątek, ale jest to dzień świąteczny, więc mamy tłumy ludzi. Wszyscy siedzą właśnie w porze obiadowej w restauracjach, przyjechali na plażę, widać kamperowców. No i przejdziemy się troszkę i zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Caleta de Fuste, co to jest za miejsce? To jest miejsce oddalone od lotniska jakieś niecałe 10 km, 7,5 może. W dogodnym położeniu, mamy fajne plaże. Co prawda plaża jest sztucznie zrobiona. Pójdziemy nie tędy, bo to jest w stronę plaży. Pójdziemy po tym głównym pasażu, gdzie są te wszystkie restauracje. Przejdziemy się. Wiatr dzisiaj troszkę jest silny, więc kapelusz chce mi zwiać. No i pokażę Wam, co tutaj się dzieje. Także Mercadona i Lidl są zamknięte. Wiecie, te państwowe sklepy, które podlegają tym nie państwowe, tylko te, które podlegają tym przepisom, a prywaciarze oczywiście, te mniejsze sklepy są pootwierane. Dzisiaj to jest duży ruch, ludzie siedzą w kafejkach. Spacer przyjemny, ponieważ pogoda się poprawiła, świeci słoneczko, jest ciepło. No i przejdziemy się tak i pokażę Wam, jak to naprawdę wygląda. W tej chwili jest 26 stopni, także lekki wiaterek nam nie przeszkadza. Tu jest fajny sklep, Allegra się nazywa i tu mają bardzo fajne pamiątki. To nie są chińskie podróby, to są oryginalne rękodzieło. Zobaczcie, widzicie te papugi takie? To żeśmy dostali w prezencie. Taką żółtą papugę i niebieską. O, tutaj zobaczcie, jak ładnie wyglądają u mnie na ścianie. Co tu jeszcze można przywieźć z Fuerteventury? Jaszczurka. Jaszczurka to też występuje tutaj, więc jaszczurka to jest taki prezent, który symbolizuje Fuerteventurę. No i te papugi też. No i kamień z lawy, więc wszystko, co jest zrobione, bransoletki jakieś z lawy. Ale są też podróby plastikowe. Także idziemy dalej, się przejdziemy. Mój mąż tu jeszcze ogląda. To jest ten główny pasaż na Caleta de Fuste, gdzie macie te wszystkie sklepy i restauracje, ale to jest w tej najbliższej okolicy. Mamy też drugą część Caleta de Fuste, gdzie tam też są restauracje, ale to jest ta taka główna, taka najbardziej zadbana i najbardziej przyjemna, moim zdaniem. I się nazywa El Centro Comercial Castillo. No jeszcze to jest wczesna godzina, więc te takie kafejki są, puby tak zwane, pozamykane. Znowu perfumeria. Tutaj po drugiej stronie, tam otworzyli Font Group chyba w styczniu, także nowy sklep. Trochę zmian tu jest kiosk, tu możecie zakupić kartki razem ze znaczkami. Dużo sklepów dzisiaj będzie zamknięte, bo Hiszpanii obchodzą te święta. Bardzo tak w głównej Hiszpanii to mają procesje. No, także dzisiaj sobie pochodzimy troszkę i pokażę Wam, jak wygląda Caleta de Fuste. Podlinkuję Wam filmik z wieczornego spaceru, kiedy to jest nocne życie tak zwane. Caleta de Fuste jest ogólnie bardziej spokojnym miejscem w porównaniu do Coralejo. Ja bym powiedziała, że tu jest więcej emerytów i niektórzy się śmieją, że to jest miasteczko emerytów, ale to nieprawda. Dużo tutaj zostaje rodzin z dziećmi. Tu przeszliśmy na drugą stronę. Tu macie farmacja, apteki. Tam po drugiej stronie mamy hotel Barcelo. No i naprzeciwko jest też taka uliczka, gdzie macie też różne
sklepiki, ale pozamykane takie, wiecie, tam jakieś usługi, wynajem samochodu, czy na przykład paznokcie, czy jeszcze jakieś fryzjerstwo. No ale chińskie te sklepy z pamiątkami są oczywiście otwarte. Jest jeden sklep, który jest zawsze tu otwarty, jeżeli chodzi o spożywkę na Caleta de Fuste, jeżeli to są święta, na przykład tamte są zamknięte, Lidl i Mercadona, ale jest Padilla tak zwana, to jest na Caleta de Fuste sklep, który jest otwarty zawsze. Więc dzisiaj tam byliśmy. Też zapomnieliśmy o tym, że dzisiaj jest zamknięte. W ogóle nawet nie myśleliśmy o tym, że ten sklep jest zamknięty. No i wybraliśmy się i tutaj patrzymy. Parking pusty. Zamknięte wszystko. Ale wiemy, że właśnie ten Padilla na Caleta de Fuste jest zawsze otwarty. Także mieli dzisiaj trochę klientów. To jest taki bardziej turystyczny sklep, no ale jak Wam zabraknie czegoś, jak przyjedziecie akurat w święta, to jakby to jest opcja, nie? Żeby sobie kupić coś na dziś, jak Wam zabraknie. To jest też restauracja, która była otwarta niedawno. Jakąś pizzę chyba tu podają i tak i na wynos też. Nie mam, że tak powiem, zdania o tym miejscu, bo tutaj nigdy nie byłam. Ale pokażę Wam, gdzie jest ta ulica, na której jest to słynne Fado Rock. To jest restauracja, która wydaje wspaniałe steki. To jest jedyna restauracja, którą ja Wam mogę polecić i chodzimy tutaj na rocznicę ślubu, bo naprawdę warto. O czym to świadczy, że to jest dobra restauracja? O tych kolejkach. Trzeba po prostu czekać na stolik. No ale nam się udało ostatnio, że nie musieliśmy czekać. Także warto sobie tam pójść, jak chcecie dobrego steka zjeść. I pajelę też dobrą robią. No bo w innych miejscach to różnie to bywa, nie? A teraz dobry stek to kosztuje trochę. Oczywiście tu macie wypożyczalnie, rowery i hulajnogi. Także tutaj pełno turystów za mną rozmawiają. No i to jest ta druga część Caleta de Fuste. I tutaj jak przejdziecie przez drogę, to macie Fado Rock. Fado Rock Steakhouse. Warto tutaj się przejść. To Wam to rekomenduję. No minusy, zobaczcie, są też takie, że tutaj w Caleta de Fuste mamy takie miejsce jak to, w centrum miasta. Bardzo zaniedbane. No i tam szemrani ludzie, że tak powiem, zajęli te mieszkania. Nie wiem, co to się z tym stanie, z tym miejscem. Ale tutaj mają takie supermarkety Hyperdino Express. To one są też otwarte zawsze. Tu idziemy taką boczną uliczką. Tutaj oczywiście same sklepy z pamiątkami, z chińskimi. Ceny są, że tak powiem, wszędzie te same, obojętnie gdzie nie wejdziecie. Oni mają to ustalone, żeby nie było, wiecie, że tu będzie taniej. Chcecie trochę taniej, to musicie pojechać tam koło Lidla i Mercadony. Tam jest chiński sklep gigantyczny, ogromny. No to tam na pewno taniej jest troszeczkę. Tutaj ta ulica po lewej stronie, zaraz Wam pokażę, tam jest Villa Florida. Tam żeśmy kiedyś przyjeżdżali też na wakacje, bo oni mają podgrzewane baseny. No ale od tego czasu COVID-a to tutaj wszystko się, że tak powiem, posypało. Tu były restauracje i tu już ich nie ma. Jakby ta część miasteczka podupadła. Villa Florydy to się został ten sklep, który sprzedaje alkohole. A tutaj po tej stronie to właśnie były restauracje, takie sklepiki. To już dawno po nich śladu nie ma i jakoś nie ma szans. Nie wiem, co się stało, że tutaj jakoś nie wrócił ten ruch. Na samym końcu jest restauracja, tam gdzie kary gotują, Indian czy jakoś tak. To zawsze zapachy stąd takie typowo indyjskie dochodzą. Tutaj zaraz po środku tej ulicy jest Arena Rock. To jest hotel, który postawili na tym miejscu tego starego hotelu, który popadł w ruinę i stało to tak przez parę lat.
Zaraz wam pokażę, jak to w środku pięknie wygląda. Weszłam i nagrałam filmik, także nie spodziewałam się, że to tak ładnie będzie wyglądało. No i tu jest wejście do Villa Florida. Dawno tutaj nie byliśmy, także nie wiem, jak tutaj wygląda i jakie warunki. Byliśmy chyba ze 3 razy w tym hotelu i nam się podobało, bo mają właśnie tam kuchnię, aneks kuchenny, także ja na swój catering zawsze liczę i mi to odpowiada. Ale to ze względów zdrowotnych, więc pójdziemy tymi bocznymi drogami, bo wiecie, to nie sztuka pokazać to wszystko, co jest takie ładne. Więc tutaj na Caleta mamy te białe budynki, Caleta Garden. Oj, to tam się bardzo pogorszyło. Jakiś inwestor to weźmie i zrobi, to będzie dobrze, ale nie polecam wam tego miejsca jak na razie. No, jeżeli wam nie przeszkadza wystrój sprzed 30 paru lat, już nawet nie chodzi o wystrój, ale wszystko jest już takie, wiecie, podstarzałe, więc same centrum, fajne położenie. Także widzicie, o, ten budynek, zaraz wam pokażę, jak jest w środku. Stał tu przez wiele lat, opuszczony, aż w końcu inwestor to wziął. Chyba jakaś Unia Europejska dołożyła jakieś fundusze i z tego się zrobił świetny hotel. Każdy pokój ma aneks kuchenny. No, jest w centrum Calety, zaraz naprzeciwko Ereza Mar. Blisko do wszystkiego, także ten hotel możecie rozważyć. Obejrzyjcie sobie, jak to wygląda. Zobaczcie, tu macie ten nowy hotel w środku, który był remontowany, zrobiony. Fundusze europejskie się dołożyły. I tu mają, zobaczcie, tam jest recepcja, a tu były drzwi otwarte. Chciałam zobaczyć, czy tu mają basen, ale basen chyba jest tam dalej w środku. Zobaczcie, jak mają fajnie tutaj zrobione. Myśmy tak codziennie chodzili i sprawdzali w trakcie tego COVID-u, jak to było zamknięte. No ale teraz to wszystko wygląda świetnie. No, ale mają fajnie tutaj, zobaczcie. Każdy ma swój balkon. Ale fajnie mają to zaprojektowane, słuchajcie, nie myślałam, że to będzie tak ładnie. No mają baseny tutaj. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Cudownie. Super ten hotel wygląda. Nie spodziewałam się, że tak fajnie ten hotel zrobią. Patrzcie, każdy pokój ma jakieś tam patio. Tu u góry też mają piętra i przejścia. Także bardzo fajnie to zrobili. Tu mają ogrody zrobione. No podejrzewam, że tam pod spodem mają jeszcze jakieś sauny. Tu jest klatka schodowa. No, ci co przy basenie to mają lepsze widoki. A tutaj każdy ma, zobaczcie, swoje... Tam u góry mają balkony. A na dole mają takie oszklone patia. Bardzo fajny ten hotel. Nie spodziewałam się, że tak ładnie tutaj zrobili. A, jeszcze mają aneksy kuchenne, bo stąd tu widzę, że mają aneksy kuchenne. Tak. No i tu jest jeszcze piętro do góry. I zobaczę oczywiście, co tam jest. Podejrzewam, że jakieś sauny tu mają. O, tu mają u góry bar. No zobaczcie, niesamowicie tutaj jest fajnie. No. No i tu mają też prysznic i jacuzzi. No i tu mają widok na ulicę. Tam moi znajomi stoją na dole. Zobaczcie. To jest na tej głównej ulicy tutaj z tyłu. Ale wam powiem, świetnie tu wszystko wygląda. Tu jest przy tej ulicy głównej bardzo dobra lokalizacja. Tu będzie restauracja. Także ten budynek został oddany do użytku jakieś, nie wiem, no parę miesięcy wcześniej na tej głównej ulicy. Także to jest naprzeciwko Ereza Mar.
Także bardzo dobra lokalizacja. No. Także super. Ten hotel w środku jest. Tutaj macie hotel, który jest po drugiej stronie, naprzeciwko. No, ten hotel to ja pamiętam z czasów pandemii, kiedy wszystko było pozamykane i w tym hotelu mieszkali nielegalni przybysze. No i zajmowali te pokoje. No i tak już była taka sytuacja, że tutaj już ludzie się buntowali, że tak nie może być. No i później się odbył wielki remont. I no wszystko musieli z tego wywalić. Nazywa się Costa Caleta. Przepiękny hotel, naprawdę. Ale mówię wam, remont to tutaj był niezły. Przybysze się wynieśli, to niestety musieli, nie wiem czy im się to opłaciło w ogóle na końcu summa summarum wynajmować, bo oni tam dostawali ileś za noc. No niby to był kąsek dobry w czasach, kiedy nikt nie przyjeżdżał, goście nie przyjeżdżali, no to mieli stały dopływ gotówki, no ale potem musieli zrobić naprawdę generalny remont. Generalny remont. Musieli wszystko wywalić. Wszystko, dosłownie. Te budynki tutaj na Caleta de Fuste, większość tych takich miejsc, community tak zwane, to są już stare budynki i no widać ząb czasu. A tutaj widzicie, tak sobie śmietniki stoją przepełnione. To też mnie denerwuje, chociaż oni odbierają te śmieci regularnie w nocy. Nie ma tu segregacji. Niby są butelki i plastiki, można segregować, ale wiecie, jakoś tak oni nie przywiązują do tego wagi. Z tego co wiem, to nie ma tutaj sortowni, więc wszystko jest. Nawet próbowali postawić parę śmietników, wiecie, tam na takie odpady bio. A nawet jak część ludzi to segreguje, no to nie chcę zwalać na turystów, ale turyści tu przyjeżdżają i nie patrzą, nie? W większości. No chyba ci, co mają naprawdę wpojone to i to segregują. No i tutaj mamy też Amule i Mar 2. To są prywatne mieszkania, ale też tutaj ktoś ma na wynajem parę miejsc. W środku są baseny. I tu macie na końcu Caleta Elba San Jorge hotel z aneksami kuchennymi. Tutaj bardzo dużo rodzin z dziećmi przyjeżdża, a zaraz obok niego jest Reza Mar. I one są tak na końcu Calety. I tutaj przy nich plaży nie ma, ale znowuż są na samej pierwszej linii brzegowej, na klifie. Jeżeli z tamtej strony dostaniecie okno, to będziecie sobie mogli podziwiać ocean. No i tutaj będziemy od strony teraz Zawiecznej chodzić, więc trochę tu kapelusz będzie mi zwiewał, ale za to będą piękne widoki. Przy tym hotelu jest bardzo dobry fryzjer. No chyba, że się coś zmieniło. Zaraz wam pokażę. Tutaj też jest taki mały kącik, kafe. Tu jest też poczta. Tu można nadać kartkę. Właśnie przy tym Elba San Jorge. To są pokoje z aneksami kuchennymi. No i tu już przed nami jest pole. No i tym polem można, skrót to jest taki, jakieś 10 minut może, można dojść z Caleta de Fuste właśnie do tego punktu. Czyli z Caleta de Fuste dochodzicie tu, z Caleta de Fuste, z Costa de Antigua. Stąd idziecie na Costa de Antigua i z Costa de Antigua dochodzicie tu, przez te pole, taki macie skrót. Tutaj jest właśnie ten fryzjer na dole, Shirley Sanctuary. Tu kiedyś taki fryzjer Andrew pracował. Jest też więcej chyba osób, ale no bardzo fajnie wykonuje cięcie. Mają też masaże i te inne właśnie przy tym hotelu. To jest dobre miejsce, to wam mogę polecić. No i ten hotel jest w miarę dobry. Mają chyba tutaj nawet podgrzewany basen dla dzieciaków. Mają osłonięte od wiatru. No i tutaj to jest ostatni hotel
Caleta de Fuste i tą drogą dojdziecie tam na Costa de Antigua. Tam też ludzie na wakacje przyjeżdżają. Jest to blisko do lotniska. To i tutaj w tym miejscu zaraz Wam pokażę. Na lewą stronę trzeba przejść. To jest naturalny basen. Piękne widoki tam są. Można fajne zdjęcia zrobić, ale właśnie to musi być słoneczny dzień i to musi być rano najlepiej. Wybrać się od 8 tak do godziny 11, bo później przypływ przyjdzie i to wszystko zostanie zalane i znika to oczko wodne. A jak jest takie słońce właśnie jak dzisiaj bezchmurnie, to ten kolor jest taki turkusowy. Pokażę Wam tu zdjęcie, właśnie wkleję. Naprawdę można tu ze chwilkę posiedzieć i popatrzeć na to, jak to pięknie wygląda, jak tutaj ta woda z oceanu napływa. Półka skalna jakby pod wodą i na dole po prostu kamienie. No i widać, jak już woda z przypływu napływa i coraz to bardziej to się wypełnia wodą, a jak się wypełni tutaj aż na tym miejscu, to już ten efekt zniknie i możecie tu przyjść o nieodpowiedniej porze i nic nie zobaczycie. Także 8 rano, jeżeli jest słoneczny dzień, przed wschodem słońca, to nagracie wspaniałe naprawdę ujęcie. I tak to wygląda. Także tu w lewą stronę jak pójdziecie, tam będzie ten Lifebuoy, czyli te koło ratunkowe i kupa takich kamieni, ten hotel. A tutaj na rogu, przy tym hotelu od tej strony, tu jest otwarta taka kawiarnia. Dopiero co młoda jeszcze i tak dużo klientów nie ma, ale oni tu robią gofry i lody. Bo zawsze ludzie narzekali, że tutaj nigdy nic nie ma na końcu takiego miejsca, żeby kawę wypić. Ale już teraz jest. Nawet zrobili sobie takie patio osłonięte, także miejsce się powoli rozwija. Oni chyba w tamtym roku to otworzyli. Więc warto do nich zajść. Jak idziecie na przykład dłuższy dystans z Costa de Antigua. I tutaj jak dojdziecie do tego pierwszego hotelu, to możecie sobie zrobić przystanek. Tu mamy taki widok piękny, taką zatoczkę. Tutaj z tych okien z tego hotelu właśnie ludzie mają taki widok. Chociaż nie mają tu plaży, do plaży muszą 10 minut tak dojść tą promenadą, albo mogą przejechać, zobaczcie, bo tu jest droga dla rowerów i dla skuterów i dla hulajnóg. O, tutaj jest od 9 do 17 wafle, tu są też włoskie lody, także warto tutaj przyjść. No i spójrzcie, tu jest taka droga. Tu przy tym hotelu mają szyby, więc jeżeli tam mają sobie leżaki i baseny, to fajnie, bo im tam nie wieje i ciepło jest. Także te wiatry im nie przeszkadzają. To miejsce jest super. Bardzo dużo tutaj rodzin z dziećmi. Zawsze jest pełno gości. Co prawda plaży tu nie ma w najbliższym otoczeniu, ale kawałek dalej tą promenadą i są na plaży. A po drugie trzeba trochę się ruszać i pochodzić. Nie wszystko nie musi być, że tak powiem, w zasięgu ręki. No i zobaczcie. Tutaj jak chcecie spotkać te wiewiórki, to właśnie tak mniej więcej o godzinie 15 one wychodzą na żer, można by tak powiedzieć. Żeby je zwabić, wystarczy poszeleścić woreczkiem. Lubią orzechy, ale też lubią jabłko. Jak macie jakieś jabłko, kawałeczek pokroić na drobne kawałeczki. No, tylko uważajcie z tymi wiewiórkami, bo z tego co czytałam w jednym artykule, w ich ślinie może znajdować się bakteria, która może powodować sepsę, jeżeli taka wiewiórka iberyjska by Was ugryzła. Chociaż to się rzadko zdarza, żeby ona to specjalnie zrobiła, ale niechcący. Widać na skalę wędkarza. W hotelu widzicie, mają tak osłonięte i jest bardzo fajnie. Prawda, jak były te wichury też, te duże wiatry, to tutaj, że tak powiem, jest osłonięte. Niektóre hotele właśnie o tym pomyślały. Wędkują wędkarze. Pozwolenie trzeba mieć na wędkowanie. No, co mnie tutaj denerwuje, że długi kawałek idę i niestety nie ma śmietnika, żeby wyrzucić cokolwiek. Nie wiem, czemu gmina tych śmietników nie daje, a jak da, to są tak przepełnione. Więc chyba gmina stwierdziła, że lepiej zlikwidować chyba te śmietniki. Także no tu przy hotelach jest zawsze zadbane w miarę. No ale jak pójdziecie tak trochę na te tereny poboczne, no to już tak niekoniecznie. No i zobaczcie, jak tutaj wygląda.
przy tych dwóch hotelach. Reza Mar to ten z tymi niebieskimi dachami. Mają takie widoki. No i wulkaniczne, widzicie, pozostałości, jak lawa sobie tędy szła i sobie schodziła do morza. I tak to wygląda, zobaczcie, ludzi jest pełno w tym hotelu. No, nie chcę ich nagrywać, ale leżaki wszystkie są zajęte. No i tam słychać dzieciaki kąpiące się w basenie, bo mają tutaj jeden z tych basenów podgrzewany. No i mają takie widoki. Ten obok hotel Reza Mar, to tam dzieci nie ma w tym hotelu, bo oni sobie zrobili tylko dla dorosłych ten hotel. Tutaj lokalna młodzież to sobie robi skoki do tej wody. To oni takie miejsca niebezpieczne jakby wynajdują, ale o, jak to młodzież. Także tu jest pełno dzieciaków, pełno ludzi. Mają zabawę, że tak powiem. I ten hotel jest dosyć popularny. Bo on był nawet pełen zaraz po tej pandemii, kiedy inne hotele stały puste, to ten był ze względu na to, że oni mają te kuchnie, kuchenki, takie aneksy kuchenne, więc wiecie, ludzie sobie gotowali sami. A sklepów tu jest tyle, że jak macie samochód, to i Mercadona, i Lidl, i Aldi nawet. Także wszystko tu jest na miejscu, można sobie zrobić zakupy. Wiecie, tu nie chodzi o to, że ktoś na przykład żałuje sobie iść do restauracji. No niektórzy nie mogą ze względów zdrowotnych iść i jeść w restauracji, bo mają jakieś alergie, wolą sobie sami przygotować jedzenie. Także każdy robi to, jak mu pasuje. Nie? Ile jest ludzi, tyle każdy ma inny sposób spędzania wakacji. Jedni uwielbiają jeść w restauracjach to, co im podadzą i są zadowoleni, a drudzy wolą kontrolować to, co kładą na swój talerz. No, ze względów zdrowotnych. No bo często i gęsto jest tak, że ludzie wracając z restauracji potem to odchorują. I tyle. Tak dokładnie nie wiemy, co nam na talerz podają. No a tutaj macie, widzicie, przy tym Reza Mar, tu są sami dorośli. Ten hotel jest bardzo fajny, ja go sprawdziłam osobiście. Tutaj mają taki basen, zaraz z widokiem na ocean. No i tą promenadą możemy się przejść aż z samej Costa de Antigua. Tutaj, jak ktoś lubi spacer, to całą tą drogę można przejść. No i widok do kosza, słuchajcie, nie wiem ile idziemy już metrów, ale są kosze, o, jeden kosz i drugi, ale wszystkie są przepełnione, tak jak wam mówiłam. Nie wiadomo kiedy i kto to odbiera. Także jak jest wiatr, no to wszystko sobie fruwa, nie? Tak, wszystko sobie fruwa. Tu jest też na stronie, tu z boku tego hotelu restauracja Mar Dorado. Tu jak jest sztorm, to mamy spektakularne fale. Naprawdę wtedy ludzie wychodzą na spacer. Jak przyjedziecie i będzie bardzo taki duży wiatr, sztorm, to nie zostawajcie w pokoju hotelowym, tylko idźcie na spacer, bo możecie naprawdę fajne rzeczy zobaczyć. Niesamowite to jest. Także ludzie robią tu zdjęcia. No i tutaj ostatnio właśnie jak był sztorm, ten ostatni taki, no to tutaj powyrywało te ławki. I zobaczcie, to mnie denerwuje. Widzicie te przeżarte, jak to się mówi, te co zakrywają te. To jest zgnite i nieraz jest ta dziura otwarta i ich to nie obchodzi, że ktoś może w to wpaść. Zobaczcie, przegnite i gmina nic z tym nie robi, to mnie denerwuje. Także nawet nie tylko na Costa de Antigua takie rzeczy się dzieją, że tak powiem, na tej sypialni Caleta de Fuste, ale Caleta de Fuste tak samo. Przy hotelach zadbane, a poza hotelami to uważajcie, żebyście nie weszli w coś. Zobaczcie, jak to jest przeżarte. No, to zaraz wszystko spadnie. No i idziemy teraz w stronę głównej plaży. Zobaczycie, jak to wygląda. Zobaczcie, jaki tu jest kot ładny. On jest taki kremowy i ma takie brązowe łapy i brązowe uszy. No i on tu poluje, słuchajcie, na te wiewiórki iberyjskie i na te
szczury, co tutaj są, nie? Ludzie je karmią, szczury też korzystają. Tutaj ocean wyrzucił jakieś plastiki jak zwykle. No i to mnie denerwuje właśnie, że tu jest tak zaniedbane. Te ławki tutaj były powywalane przez ten sztorm. Zobaczcie, no, śmietnik jest przepełniony, wszystko leży potem, odlatuje z wiatrem, siną dal. I tak to wygląda. To mnie denerwuje, że tutaj nie ma tej regularności w sprzątaniu. I wiecie, jak tutaj się coś zepsuje, bo sztorm, bo coś tam, to już później mija lata, zanim gmina to naprawi. Zobaczcie. Te kafle chodnikowe zostały wyrwane przez sztorm. No i one będą tak leżały. Ja wam gwarantuję, że to jeszcze na drugi rok będzie leżeć. O, następne przegnite. Taka jest prawda tutaj o Caleta de Fuste, że to jest wszystko tak zaniedbane, co się w innych krajach raczej europejskich nie zdarza, no ale my tu jesteśmy blisko Afryki, jakby nie było. Tu widzicie ławka taka, no weźcie sobie na nią, usiądźcie. Nie chcę narzekać, ale taka jest prawda. Oni tutaj mają taką swoją zasadę, że jak coś jest zepsute, także uważajcie, bo tutaj można się potknąć. No, te chodniki nie są równe. Taką zasadę zaraz wam pokażę, co oni robią, jak jest jakaś dziura. Bo chyba, że zamkniecie oczy i spojrzycie na lewo i podziwiajcie wtedy naturę. A te rzeczy tu ignorujcie. Albo patrzcie pod nogi. Tu powinny być śmietniki, no były kiedyś. No, nowa taka aparatura na śmietniki, zobaczcie. Nie ma śladu po śmietnikach. Tu wszystko jest jednorazowo, tak jak kwiatki na rondach posadzą. No, zobaczcie, następne płyty przegnite. No to trzeba uważać, bo to jest pachołki drogowe. Nie mogłam sobie przypomnieć tego słowa, nie wiem. Po angielsku takie cons, nie? Zobaczcie. Tu jak się coś dzieje, to oni postawią takie pachołki, obtaśmują i to jest ich już naprawione. To już jest naprawione, także tak to tutaj działa. Wstyd dla gminy, wstyd, że to wszystko tak podupada. No wiecie, pogoda, żywioł, jakieś zniszczenia robi, no ale wiecie, no turyści przylatują. W końcu przestaną tu przylatywać. Jak to będzie tak dalej? Samolot za samolotem leci dzisiaj. Tu macie następne miejsce. A to z tamtego roku jeszcze tak. I też postawione pachołki. Sprawa załatwiona. Patrzcie, ta wiewiórka iberyjska leci do mnie. Nie wiem, czy ją zobaczycie. Leci, leci. Następna leci, zobaczcie. Już są. O, myślę, że im coś przyniosłem. Ogólnie to one się ludzi nie boją. Tutaj były takie napisy zrobione przez gminę na temat tych wiewiórek, żeby je nie karmić. Że to, wiecie, szkodniki są i tak dalej, nie? Ale no, to są szkodniki, tak? Bo to nie jest endemiczny gatunek. On tutaj przyjechał z Maroka, parka, wydostała się w latach 60., no i się rozprzestrzeniły. Wiecie, fajne wiewiórki, małe zwierzątka, no ale oni uważają je tutaj za szkodniki, bo one są wszędzie, rozprzestrzeniły się i ludzie je dokarmiają, a one po prostu potem idą rolnikom, wyjadają wszystko. Tu je widać. Także jak tu przyjedziecie na wakacje, to Caleta de Fuste to jest dobre miejsce, o ile będziecie patrzeć pod nogi. Tak, uważajcie, naprawdę pod nogi patrzcie, bo no ale w ogóle spacer jest przyjemny, bo już mamy teraz znowu, temperatury są 26 stopni już dzisiaj, chociaż taki wiaterek jest, to wam powiem, że przyjemnie można się przespacerować i też poopalać, bo fajnie te słońce nie piecze. Wyobraźcie sobie, jakby tu w ogóle wiatru nie było i te 26 stopni. No to już nie byłoby tak przyjemnie, to już by było tak, że wiecie. A ten wiaterek was tak smaga miło. Powiem, że jak ja słyszę ten szum tych fal i widzę na ten kolor nieba, po prostu pięknie tu jest, aż no, nie dziwię się, że ludzie piszą, że tęsknią za tym. Oczywiście, że tęsknimy, bo w Polsce no, nie mamy tyle słońca. Nasze niebo nie jest takie ładne, a Bałtyk nie wygląda tak ładnie, nie ma takich kolorów. Ale wiecie, ja jednak tęsknię za Polską. Może tu jest pięknie, ale jednak cieszę się, jak do Polski wracam. Słuchajcie, są też plusy. Zobaczcie. Można sobie przysiąść
wyłączyć się i zrelaksować. Cudownie. Czyż nie? No a teraz Wam powiem trochę o plusach Caleta de Fusty. Caleta de Fusta ma piękny port jachtowy. Tutaj stąd wypływa ten katamaran obeycat.com. Warto sobie wziąć tą wycieczkę. Tutaj też macie obok sport fishing. Jak ktoś lubi łowienie ryb, to też można sobie zabukować wycieczkę. Booking. Tu macie numer podany albo na stronę www.albacoracat.es. Także też warto sobie się wybrać. No i tutaj macie restaurację zaraz w tym porcie. Pokaz fok jest też bardzo lubię to miejsce. No a przed nami jest wspaniała plaża. Przepiękna plaża. Mamy tutaj takie małe laguny. Jak pójdziemy bardziej w tamtą stronę, naprawdę miejsce jest przecudowne. Także oprócz tych niedociągnięć, dziur w chodnikach, to mamy też tutaj wspaniały port. Jaki tu jest vibe, ile tu jest rodzin z dziećmi. Caleta de Fusta jest dla rodzin z dziećmi perfekcyjna. Zobaczcie, ile tu ludzi siedzi. Przejdziemy się tutaj tą promenadą przy plaży, ale spójrzcie na te kolory. Cała ta zatoczka taka tutaj i plaża dzisiaj jest pełna ludzi. Mamy piękną pogodę, wreszcie po miesiącach niestabilnej pogody, kiedy deszcz i wichury były, to teraz wreszcie się wypogodziło. No na pewno jeszcze będzie parę jakichś tam dni, kiedy wiatr będzie mocniejszy. No ale to wygląda bajecznie, powiedzcie czy nie. Za tym właśnie człowiek tęskni. Kolory, szum fal w tym życiu, który jest jak gonitwa. Człowiek potrzebuje choćby chwili wytchnienia. To Caleta de Fusta jest na pewno takim miejscem. Spójrzcie na to. Zobaczcie, ile ludzi dzisiaj siedzi w wodzie. Zobaczcie, jak tu jest przyjemnie. Cała ta plaża taka. Długo trzeba czekać na taką pogodę w Polsce. Jeszcze długo. Także tu jest naprawdę. I tam dalej są te laguny, jak pójdziecie w tamtą stronę. Przy hotelu Sheraton. Już powiem Wam, że zrobiło się ciepło. Bo naprawdę my ostatnimi czasy dochodziliśmy w sweterkach z kapturem, bo było zimno. A zobaczcie dzisiaj. Powiem Wam, że jest ciepło bardzo. No i tu jest taki fajny ten deptak przy tej plaży na Caleta de Fusta. Przyjemny spacer pod palmami. No i ogromna plaża. Także ta część tutaj Caleta de Fusta jest ta ładniejsza. I te hotele tutaj przy tej linii brzegowej od tej strony, od plaży, jest wszystko o wiele ładniejsze, bardziej zadbane. No i tu jest prawdziwa trawa. W tym miejscu akurat jest prawdziwa trawa. Tak pokazuję Wam te najładniejsze miejsca. Tutaj ta promenada jest bardzo fajna. Nawet jak nie zostajecie w Caleta de Fusta, to warto tutaj przyjechać, przejść się tą promenadą. Jest bardzo fajnie tutaj. No, zalety tego miejsca są duże, jeżeli chodzi o dzieci. Jest tu spokojniej. Są takie zatoczki dla dzieciaków. Miejsca zabaw są tutaj. Minigolf. Blisko do lotniska. Może to być miejsce jako baza wypadowa na całą wyspę. Plaże też mamy piękne tutaj. Nie tylko Costa Calma i Coralejo. Także jest bardzo fajnie tutaj.
Coralejo też lubimy, bardzo często tam jeździmy. Ale Caleta Puste jest jakby na pierwszym miejscu dla nas. Zobaczcie, jakie mają fajne hotele tutaj. Barcelo Family. Tutaj mamy też La Perlita. To jest fajna kafejka, która jest właśnie w remoncie. Ale widać, że remont już się kończy, bo już stoliki niedługo będą ustawiać. Tu jest też piękny taki skrawek ziemi z prawdziwą trawą i z kaktusami. Warto sobie tutaj przystanąć i zrobić zdjęcia. A i stąd widzicie całą plażę. Te kolory są piękne. A, ktoś może chce w cieniu palmy, a tu jak są wieczne dni, to ludzie tutaj pod tym murkiem się opalają, wtedy są osłonięci od wiatru. Tak to wygląda. Codzienny spacer na Caleta de Fuste. Codzienny spacer na Fuerteventura. Niezależnie od pogody, kochani. Nazwa kanału Codzienny Spacer. To jest to, co my robimy. Spacerujemy. Niezależnie od pogody. Dziękuję Wam, że byliście z nami na spacerze. Życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo słoneczka każdego dnia, żeby było więcej powodów do radości niż do smutku.